Czołem ekipa, tu Penchart. Witam was w kolejnym odcinku i dziś powiem wam, że nowy pad jest fajny, bo jest nowy. Tak wiem, nieprawdopodobne dosłownie. A do tego jest jeszcze fajniejszy, gdy jest w formie prezentu. A dobry prezent nie jest zły, także za podsunięcie pomysłu. Subik, dzwoneczek, komentarz, łapeczka. Wiadomo. No a skoro o prezentach mowa, to proszę bardzo, takie coś. A tym czymś jest licencjonowany przez SNK bezprzewodowy pad od 8BitDo, wzorowany na kultowych padach od konsol Neo Geo, który dzięki sporym usprawnieniom oraz wsparciu różnych metod łączności potrafi współpracować z pokaźną liczbą dostępnych dziś platform gamingowych. I tak, ponownie, jako że sporo z was tego pada już zna, używa, no to recenzją Pencharda zainteresowania raczej nie będzie. Czym Penchart już dawno się pogodził, tak. Ale mimo to z chęcią podzieli się z wami swoimi na temat tego pada przemyśleniami. A jeżeli chcielibyście ich posłuchać, do czego was oczywiście zachęcam, no to zapraszam. Dobra, słuchajcie, tym razem rozpoczniemy mądrymi mądrościami, no bo youtuber mądry być musi, wiedzieć też wszystko musi. Zatem o wszechwiedzący internecie, powiedz nam, z czym mamy tutaj do czynienia. Jak już wspomniałem na początku, omawiany dziś pad od 8BitDo to licencjonowana przez SNK konstrukcja, oparta technologicznie na bardzo podobnych rozwiązaniach jak pady od Neo Geo z epoki, z tym, że rozbudowana o parę funkcji, przycisków, możliwość połączenia bezprzewodowego oraz wbudowanym akumulatorkiem, co rzecz jasna za czasów świetności konsol Neo Geo było raczej niemożliwe. Dodatkowo omawiany dziś padzik jest w wersji King of Fighters 97 Kyo Kusanagi, co zostało zaakcentowane stosowną grafiką na jego froncie. Swoją drogą 8BitDo w ofercie posiada pady Neo Geo w różnych wersjach, w tym wersję Iori Nagami, Mai Shiranui, Terry Bogard lub po prostu zwykły czarny, jak w oryginale. Ja jednak wybrałem wersję z King of Fighters, bo ta szata graficzna po prostu bardziej mi się podobała, no a czarny pad jest po prostu czarny, zwykły. Ale co kto lubi tak naprawdę? No dobra, teraz słów parę odnośnie szczegółów technicznych, czyli po prostu pocytuję instrukcję i będę udawał, że ja to wymyśliłem. Omawiany dziś padzik może współpracować z konsolą Neo Geo Mini, Androidem w wersji od 9 w górę, komputerem PC z Windowsem 10 i nowszym oraz Raspberry Pi, co sam sprawdziłem. Umożliwia połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz z użyciem specjalnego odbiornika USB, który jest w zestawie, oraz Bluetooth. Wyboru dokonujemy przyłącznikiem od spodu kontrolera. Umożliwia połączenie przewodowe z użyciem kabla USB-C, którym to kablem pada również ładujemy. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 mAh. Według danych producenta bateria pozwala na 56 godzin grania w przypadku połączenia Bluetooth oraz 33 godziny grania przy łączności 2,4 GHz. Dodać należy, że urządzenie samoczynnie przechodzi w stan czuwania po 15 minutach bez czynności w przypadku połączenia Bluetooth oraz po minucie w przypadku braku łączności z odbiornikiem. Pad posiada 4 przyciski główne oraz 2 triggery do obsługi gier. D-pad to specyficzna konstrukcja przeniesiona żywcem z padów SNK z epoki. Zasada działania podobna jak w arcade stickach, z tym, że oparta na małych mikroswitchach i bez drążka. Przypomina analoga, ale analogiem nie jest. Posiada 2 dodatkowe przyciski Start i Home, które możemy zmapować w miarę potrzeb. Posiada możliwość konfiguracji D-pada, który może działać jako zwykły D-pad, ale też lewy lub prawy drążek. Na sam koniec znajdziemy jeszcze LEDy sygnalizujące pracę urządzenia lub status baterii. No to skoro już wszyscy poczuliśmy się o parę bezwartościowych informacji mądrzejsi, wypada powiedzieć, że jaki jest pad, każdy widzi. Że do grania służy, no to chyba każdy wie. Kogo obchodzi, co ma w środku. Natomiast co dostajemy w zestawie, o to już może budzić zainteresowanie. Zatem pad przychodzi do nas w takim oto pudełku. To wszystko, co dostajemy. Od spodu mamy logo 8BitDo, od góry tak jakby to samo, boki nie ma nic, a tył, proszę bardzo, z tyłu mamy opisane, kto to wykonał, wiadomo, Made in China. Mamy urządzenia, jakie obsługuje Windows, Android i Neo Geo Mini, natomiast my sprawdzimy sobie dzisiaj to na Raspberry Pi 400. Taka zapowiedź. Jaki model, kabel 1-metrowy, tutaj dane, parametry, wszystkie proszę bardzo w milimetrach i zasilanie 500 mA. Takim prądem 5V ładujemy. Wersja Kyo Kusanagi, tak jak mówiłem. Także tak wygląda opakowanie. Otwieramy pudełeczko. Przepraszam, jest taka nakładka, ciężko to schodzi troszeczkę. Dostajemy w środku pudełko, takie białe. Pudełko otwieramy. Generalnie całkiem solidnie to jest. Dostajemy instrukcję. Instrukcja generalnie tłumaczy nam, jak łączyć, jaką kombinacją uruchamiać, żeby łączyć się bezprzewodowo tym donglem, albo przełączyć go na Bluetooth, jaka kombinacja przycisków, jaką należy uruchomić, żeby uruchomił się w jakim trybie, tak? Czyli żeby Neo Geo Mini, na Windows, na Androida, jak zmienić ten ustawienia na D-pad, jak to wszystko konfigurować i na sam koniec jeszcze opisuje nam, jak wygląda tutaj kwestia z diodą
bo tutaj dioda i bateria, dioda sygnalizuje status baterii albo połączenie, są dwa rodzaje diod jakby. I to wszystko, taka jest instrukcja, wszystko co potrzebujemy, dowiadujemy się z tej instrukcji, jak sparować to z tym adapterem, z donglem, który jest w zestawie, także tak. Dostajemy sam pad, do niego za moment, dostajemy omawiany dongiel, proszę bardzo, dongiel standardowy od 8-bit do, tylko teraz są takie nowsze wersje, 1 albo 2 na nich jest napisana, a tak generalnie wygląda ten bezprzewodowy wireless adapter, tutaj mamy przycisk do parowania na nim, taka cegiełka jak z Mario, bardzo fajnie to wygląda, standardowy, w czarnym kolorze, dongiel taki. Dostajemy oczywiście kabel USB-C do ładowania, proszę bardzo, metrowy, jak było napisane na pudełku, także taki kabelek fajnej jakości w sumie i dostajemy taką oto przejściówkę. Ta oto przejściówka służy do połączenia tego dongla, bo wpinamy go tutaj w to i możemy go podłączyć pod USB-C do urządzenia, jeżeli mamy w urządzeniu wejścia USB-C. Także dostajemy taką przejściówkę w zestawie do tego dongla. I dostajemy naszego pada. Pad prezentuje się tak. Od góry wygląda on następująco. Ładna powierzchnia, od spodu następująco. Tu mamy przełącznik, od razu wam powiem, 2,4 GHz i mamy Bluetooth. Ustawione mam na 2,4, bo będziemy się łączyć z tym oto donglem, tak? Także tak to wygląda i mamy jakieś dane standardowe, także nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o tą stronę, mamy diody sygnalizujące połączenie, tutaj mamy diodę sygnalizującą naładowanie baterii, mamy przycisk do parowania, złącze USB-C służące do podłączenia przewodowego do sprzętu, no i mamy triggery LR. Triggery działające na zasadzie gumek przewodzących, tak? Także tak to wygląda. Od góry, czyli to, co interesuje nas najbardziej, mamy grafikę tą. Grafika jest fajnie, taka już delikatnie wypukła. To jest sitodruk, tak? Ale widać, że na tym chropowatym materiale, bo on jest cały chropowaty, jak widzicie, fajnie to jest wykonane. Fajnie tak się trzyma to, że tak powiem, tej powierzchni i podejrzewam, że to jest nie do starcia. Nie do starcia, starcia, tak? Także bardzo fajnie. Mamy ten D-pad cały, ale mamy przyciski. Zaczniemy od przycisków, mamy przycisk Select, Start, mamy menu, to zależy od tego, jak urządzenie używamy. Menu i wyjście do konfiguracji emulatora to jest jako hotkey u mnie skonfigurowane. Ten przycisk możemy sobie skonfigurować jak chcemy, natomiast to jest jakby takie menu, nie? Tutaj mamy przyciski A, B, C i D, standardowo w takim wyblakłym kolorze, ale tak jak na Neo Geo to było, tak? Kontroler od Neo Geo nie miał triggerów. Też, żeby było jasne, tego nie było w oryginalnym kontrolerze. I mamy ten D-pad. D-pad to jest autorski taka konstrukcja SNK. I to jest na zasadzie drążka takiego jak mamy w arcade, w automatach do gier, natomiast w miniaturyzowanej wersji. Tutaj mamy drążek, przychodzi na wylot, od spodu mamy odpowiednią taką płytkę. Ten drążek się na zasadzie sprężynka w środku po prostu pracuje, opiera się na tej podstawce, która jest od spodu, działa w takim kwadracie, bo to jest kwadrat, to czuć, w kwadracie działa. No i na bokach mamy mikroswitche i na tej zasadzie to działa. I teraz tak, o ile jego zasada działania jest jak w arcade sticku, to jak widzicie on jest króciutki i to jest taki klęsły element. Jest to fajnie zrobione, pomimo tego, że wygląda dziwnie i wygląda jak analog, jest to fajnie zrobione, bo on pracuje bardzo delikatnie, nie trzeba w to używać dużo siły, także nie musimy tego przyciskać, nie wiadomo jak. Możemy, bo to nie ma znaczenia, po tym nie ma przycisku żadnego. Możemy, ale nie musimy i pracuje to bardzo fajnie. Generalnie summa summarum, ciężko się do tego przyzwyczaić, nie ciężko, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale gdy się przyzwyczaimy, to działa to naprawdę bardzo dobrze i działa to bardzo responsywnie. Delikatnie sobie klika. Nie wiem, czy to słychać, to jest takie delikatne kliknięcia, fajnie odbija. Wiecie, to jest bardzo szybki D-pad, tak naprawdę, nie? Bezprzyciskowy D-pad, który działa naprawdę bardzo dobrze. I taki jest, no, dosyć sprawny, bym powiedział. Można się wydawać, że ciężko tutaj na przykład wycelować w skosy. Natomiast nie ciężko, bo pod spodem mamy wybranie pod postacią kwadratu i ten drążek, który tam wchodzi w to wybranie, on idealnie celuje w narożnik. Także narożniki nie są tutaj problemem. Tak samo jak kręcenie jakichś rzeczy, takich wiecie, ćwierć koła, coś tam. Też wygląda to bardzo dobrze, wypada bardzo dobrze. Działa to responsywnie, bardzo ładnie odbija. Taki jest dosyć dobry. Już pograłem na nim troszeczkę, a to się jakby nie wyrobiło za bardzo. Także naprawdę bardzo fajny. Wykonany jest świetnie, cały chropowaty, ładny, solidny, nic nie trzeszczy. To wszystko jest, wiecie, przyciski też są na gumkach przewodzących. To wszystko jest na gumkach przewodzących. O, włączyłem go chyba nawet. Tak jest, włączył się. Tutaj mamy zapaloną diodę. Tylko się nie może połączyć z adapterem, ona miga. Delikatnie ją widać. Także no, startem uruchamiamy generalnie. Pada. Bardzo dobrze wykonany, jak mówiłem, nie trzeszczy. Dobre materiały. Jest naprawdę świetnie wykonany ten pad. I tyle w sumie, co można o nim powiedzieć. Już wszyscy wiemy, że jest miło, ładnie i przyjemnie. To nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, czy równie miło i przyjemnie się gra. A tak, się gra. No ale testy to testy, zatem zapraszam na testy.
No okej, zaczynamy testy. Na czym lepiej testować taki pad? Najlepiej oczywiście na emulatorze Neo Geo z mojego Raspberry Pi, o czym mówiłem już wcześniej. Teraz tak, uruchamiamy, ja już go wcześniej skonfigurowałem, konfiguracja przebiega w każdym urządzeniu inaczej, także nie będę wam tego pokazywał. Pada skonfigurowałem sobie jak należy, połączyłem i działa. No i wybieramy sobie grę Aggressors of Dark Combat. Oczywiście gram przez połączenie wireless z tym donglem. Lecimy z tematem. Aggressors of Dark Combat na pierwszy rzut pójdzie. Zobaczymy, jak się tutaj w to gra. A podejrzewam, że gra się dobrze. Rzucamy kredyty, wciskamy start. How to play. Ja wiem, jak how to play. Także na szybkiego. Coś tam. Lecimy z tematem. Sprawdzę, jak tutaj się, prawda, wykonuje wszystkie rzeczy. Ja wiem, jak się wykonuje. Po prostu powiem wam, kręcenie wszystkich takich wychodzi bez problemu, bo tutaj w tej grze też musimy kręcić takie ćwierćkola, chociaż to są bardziej półkola chyba niż ćwierćkola. Do tyłu, do przodu wychodzi, proszę bardzo. Dasze wychodzą, proszę bardzo, bez problemu. Bardzo fajnie to wychodzi na tym padzie. Zobaczcie, jak to śmiga, nie? Bezproblemowo, jak na arcade sticku tak naprawdę. Także no, jest dobrze, naprawdę jest dobrze, nie? I tyle. Cóż tu więcej dodawać? Mówię, wszystko jest ok. Responsywnie działa, fajnie ten drążek, ten D-pad wbrew pozorom może wydawać się niewygodny, natomiast jest bardzo wygodny. Gdy się przyzwyczaimy, on bardzo fajnie odbija, bez problemu. Bardzo fajnie to działa. Chciałem zrobić swoistego shoryukena, ale nie wyszło. Bez problemu to działa. To jest stworzone do takich gier, po prostu. Po prostu stworzone do takich gier. Bum. Na razie zaliczony przeciwnik. Robimy wyjście do dasha. Wciskamy start i hotkey. Tak mam to skonfigurowane. Wychodzę sobie do dasha. Sprawdzimy na innej grze, jak to wygląda na tej grze. No to już wiemy, ale cofnijmy się i zagrajmy sobie może z mamę może w Street Fightera, tak? Street Fightera zagramy, zobaczymy, jak to działa w Street Fighterze. Już widzę, że mam nieskonfigurowane pod ten emulator przyciski, natomiast to nie jest problemem jakby wielkim. Okej, tutaj szybkie coś. No to Ryu i lecimy z tematem. Kogo mamy? Gaila, wszystko jedno. Jak się gra? Okej, wychodzi fajnie. Nie mam silnej nogi skonfigurowanej pod emulatorem. No nic, trzeba sobie jakoś radzić. Może być i tak. Widzicie, w Street Fighterze też działa dobrze. Wychodzą ładnie te wszystkie te ćwierćkola, shoryukeny, oryukeny, wszystko co by się chciało, wszystko wychodzi dobrze. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. Także tutaj jest pierwsza klasa. Młynek, bardzo ładnie, tylko oczywiście nie w takim wydaniu. Bardzo ładnie, wszystko wychodzi jak należy. Jest bardzo, ale to bardzo dobrze. Okay. Wbrew pozorom, pomimo tego, że wydaje się być bardzo niewygodny ten pad, ten D-pad taki dziwny, to jest mega wygodny. Gdy się do niego przyzwyczaimy, to jest mega, naprawdę, mega wygodnie się na nim gra. Zobaczcie, jak to wszystko wychodzi, nie? Po prostu mega responsywnie, nie? O, czyżby druga runda w Pindol? Zobaczcie. Bezproblemowo. I nadział się na mojego shoryukena. Pięknie to wyszło, bardzo ładnie. Fajnie odbijają przyciski, bardzo sprężyście. D-pad fajnie odbija, ten D-pad. No to D-pad w sumie, bardzo fajnie. Fei Long to wiadomo, w Pindol, seromotny. Zresztą gramy na jakimś trudnym poziomie. Także ja gram w sumie. Także łatwo nie będzie. No i zapomniałem, trudno się w to gra. Jak nie ma mojej nóżki ulubionej, to się trudno w to gra. I na razie, dobra. Tak się gra Street Fightera, jest responsywnie, fajnie wychodzi. Oczywiście mam przyciski nieskonfigurowane pod emulatorem,
nie szkodzi. Na sam koniec sprawdzimy sobie shooterka jakiegoś. Na przykład Sonic Wings Aero Fighters 2, proszę bardzo. Odpalmy. Nie wiem, czy się uruchomi, bo pod moim autorem różnie bywa, natomiast zobaczymy. Powinno się uruchomić. Uruchomiło się. Ok, i lecimy z tematem. Aha, ten się w robota zamienia. Tutaj wezmę sobie tego, bo ten jest taki jakiś, wydaje się być normalny. Cokolwiek by to miało brzmieć, cokolwiek by to miało znaczyć. Proszę bardzo, jak się gra w shooterki? Gra dobrze, muszę się upewnić, bo mi się wiesza dźwięk w moim super graberze, czego jak nie wyłapię, to jest kiepsko. Bardzo fajnie się gra. Responsywnie, zobaczcie. Ten pad, D-pad bardzo fajnie łapie. Te kierunki bardzo szybko, fajnie łapią. On też bardzo szybko cofa, odbija w pozycję zerową, co jest ważne, bo w takich grach jak ta, szybkich shooterach, gdy puszczamy, to jest ważne, żeby on w tym momencie przestał reagować. Nie ruszał się dalej, jeżeli omijamy jakieś strzały, nie? Których takich strzałów w tych grach jest cała masa. Bardzo dobrze, tutaj to działa wszystko naprawdę świetnie. Pierwsza klasa, jak dla mnie, także nie ma się czepiać. Gra się nadaje i do bijatyk, i do shooterków. Bez problemu, czyli tak naprawdę do rzeczy, które są jakby najważniejsze, prawda, w czym? Najważniejsze w grach arcade, no, po prostu w grach arcade. Dobra, zniszczmy to dziadostwo troszeczkę najpierw. Patrzcie, jak fajnie wyłapuje, omija się te strzały. Naprawdę spoko, jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie zrobiony pad. Gdy ktoś szuka jakiegoś fajnego rozwiązania i czegoś, co będzie jakby połączeniem talerzyka i odseparowanych kierunków, a bardziej talerzyka od tych selgowskich padów, to ten będzie jak najbardziej fajny. Grałem troszeczkę na oryginalnym padzie od SNK, Neo Geo, i nie jest on taki fajny jak ten, w sensie nie jest taki fajny jak ten, nie reagował tak responsywnie. Tu jest jednak nowsza konstrukcja, nie? Ten jest padzik zdecydowanie lepszy, chociaż tamten, podejrzewam, że tamta konstrukcja jest bardziej solidna. Tutaj wiecie, to jest jakby sygnowane przez Neo Geo, przez SNK, nie Neo Geo, także to musi być coś dobrego, nie? I tak naprawdę, gdy trzymamy tego pada w ręku, naprawdę czujemy, że to jest coś dobrego, coś konkretnego, coś fajnie zrobionego, a nie jakaś taka tandeta. I powiem wam, że działa naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie, jak on responsywnie działa. To wszystko, co mijamy. Ja gadam, co prawda, i wiecie, to wychodzi średnio gadanie i skupianie się na grze. Natomiast patrzcie, jak on fajnie wyłapuje to wszystko. Ten pad dla mnie to jest pierwsza klasa, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, tego typu gry, arcade'ówki. Oczywiście, gdy gram na przykład na komodorków Gianę, on się tego nie nadaje. Giana jest pisana tylko i wyłącznie pod Joy, a nie pod tego typu rzeczy, nie? Także wiecie, nie do wszystkiego się nadaje, absolutnie, ale do takich gier jest, powiem wam, stworzony. Jest naprawdę stworzony i polecam go z czystym sumieniem, bo ktoś tego kupi, nie będzie zawiedziony, absolutnie. Teraz to będę jeszcze mówił w podsumowaniu, natomiast, no zobaczcie, jest to naprawdę fajnie. Omijam sobie te wszystkie rzeczy bez jakiegoś większego problemu, oczywiście na tyle, na ile pozwala mi to, że ja tutaj muszę teraz gadać i jeszcze grać w tą grę, ale zobaczcie. Daje radę, nie? W sumie daje radę i tak nie najgorzej nawet. Bardzo fajnie tutaj te wszystkie rzeczy działają. Także tak. W sumie to chyba tyle, jeżeli chodzi o testy. Nie ma sensu więcej testować tego sprzętu. I tyle w temacie. Także robimy drobne podsumowanie. No dobrze, i tak to wszystko wypada. Czy jest fajnie? Tak, jest fajnie. Uważam, że pad jest wart zakupu, jeżeli ktoś taką konstrukcję potrzebuje. Konstrukcja bardzo specyficzna, natomiast gdy się przyzwyczaimy, bardzo dobra. Cena tego pada to jakieś 140 zł na Allegro do kupienia. Nie wiem, czy w tej wersji jeszcze jest. Nie wiem, czy nie pojawiły się już inne wersje. W momencie, gdy kupowałem ten pad, była tylko ta wersja i jeszcze była wersja chyba Yori. Czy Yuri, już nie pamiętam. Dobra, nieważne. W każdym razie można je kupić na Allegro, są dostępne. Czarne też są dostępne. Czarne są droższe z jakiegoś powodu. Nie wiem. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby nabyć fajny pad z fajnym donglem, który umożliwia podłączenie bezprzewodowe i może być używany też do innych sprzętów bezprzewodowych, polecam jak najbardziej. A tutaj dostajemy masę porządnego sprzętu, dobrze wykonanego sprzętu, który da nam to, co dać powinien pad, czyli masę frajdy z grania tak naprawdę, pod warunkiem, że się przyzwyczaimy do takiej konstrukcji gałki,
a naprawdę łatwo się do niej przyzwyczaić. Zatem, no cóż, każdemu zainteresowanemu polecam. A w tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was Penczat i do następnego. Trzymajcie się, cześć!